Już prawie 70% nowych rejestrowanych w Polsce samochodów to SUV-y albo crossovery. W związku z tym wiele marek w ogóle zrezygnowało z tradycyjnych nadwozi sedan, limuzyna czy kombi. Ale są też takie marki, które absolutnie nie zamierzają żegnać się z tego typu nadwoziami. I są to głównie marki premium. I dzisiaj przedstawiciel dokładnie takiego gatunku, czyli kombi po mercedesowskiemu Estate, ale z nietypowym i nieklasycznym napędem. Pełna nazwa tego auta to Mercedes-Benz 300 DE 4MATIC Estate EQ Hybrid, ponieważ tutaj dochodzimy do tego nietypowego napędu, mamy tutaj hybrydę typu plug-in, do tego za chwilę wrócimy. Najpierw troszkę się nad estetyką tego samochodu pochylmy, bo o ile BMW kombinuje w różnego rodzaju kształty, które jednym się podobają mniej, drugim bardziej, a trzecim wcale, to tutaj mamy zdecydowanie klasyczne nadwozie, klasyczne kształty, patrzymy na to auto i od razu wiemy, że mamy do czynienia z Mercedesem. Typowy grill Mercedesa z gwiazdeczkami, bo teraz Mercedes jest trochę jak Dolce Gabbana. Jak nosicie Dolce Gabbana, to wszędzie musicie mieć Dolce Gabbana napisane, jak nosicie Chanel, to musicie wszędzie mieć Chanel napisane i jak jeździcie Mercedesem, to wszędzie musicie wiedzieć, że to jest Mercedes, czyli mieć jego logo i o, widzicie? O, słyszycie? Słuchajcie tego. Dobrze, nie? Tak brzmi Mercedes plug-in. Natomiast zobaczcie, tu jest taki LED dookoła, bo teraz to akurat wzięli sobie z BMW, podświetlają grilla, żeby wszystkie były te gwiazdki podświetlone, żeby nawet nocą było wiadomo, że jedziecie Mercedesem, żeby ci, którzy patrzą na was, to mówili, o, Mercedes jedzie. No to jest tutaj LED podświetlany i zobaczcie, tutaj ten LED, tu na samym dole, ile ma pęcherzyków powietrza i wody. To, widzicie? O, ona ładnie tam na górze nie ma, bo ona tak ładnie sobie tutaj spłynęła na sam dół i osiadła na całej długości tej listwy. To już, żebyśmy mieli jakość za sobą, to jeszcze jedną rzecz wam szybko pokażę. Drzwi zamykają się premium, super, mają dociąg, więc nie musicie nimi trzaskać i nie musicie słuchać, bo one się dociągną ładnie. O. Ale za to broń Boże, żebyście mocniej szarpali. Bo jak zbyt zamaszyście otworzycie drzwi, albo wiatr je szarpnie, to istnieje ryzyko, że tutaj coś się przynajmniej oblozuje, a w najgorszym wypadku nawet się wyrwie, ponieważ zupełnie inaczej niż w większości samochodów tutaj nie wzmocniono jakby tej części i to pracuje i to nawet słychać jak pracuje i nawet widać jak to się wygina, bo są normalnie refleksy świetlne. Przed chwilą testowaliśmy tutaj Audi A6 i w niej coś takiego absolutnie nie występowało. No i jeszcze jedna rzecz, którą już też miejmy za sobą, te nieszczęsne klamki. Raz się schowają i nie możecie nacisnąć, żeby się wynurzyła. Innym razem się nie schowają i zostają tak. One po prostu żyją swoim życiem generalnie. Jeżeli macie dzieci, których nie wychowujecie, każde z nich żyje swoim życiem, to tak żyją te klamki w tym samochodzie. Nigdy nie wiecie, co one za chwilę zrobią. Nigdy nie wiecie, gdzie są. Czy są schowane, czy są wysunięte. No tragedia. Dobra, ale wracając do tej estetyki, to mamy tutaj wersję z pakietem AMG plus look, coś tam. No i rzeczywiście sporo czarnych elementów, przydymione szkła reflektorów, chrom, bo chrom zawsze musi w Mercedesie być wokół tego grilla. Ładny kolor, o ile takie złote, brązowawe kolory na samochodach mi się nie podobają, to akurat w przypadku Mercedesa ten kolor pasuje. Czarny dach, bo ze szkłem, czarne lusterka i generalnie patrzycie na auto i mówicie, w przypadku Mercedesa połączenie tego złotego z tym chromem i z tym czarnym naprawdę robi robotę i ten samochód wygląda bardzo fajnie. Felgi mamy 20-calowe, czarno-chromowane, żeby nie było, bo chromowaną mają obwódkę, a pozostała część jest czarna. Kosztowały dodatkowo 5000 z kawałkiem złotych, na szczęście nie mnie. No i tutaj mamy, proszę bardzo, tył, gdzie też mamy czarny, chrom plus złoty i też wiadomo, że jak jedziecie za Mercedesem, to musicie wiedzieć, że jedziecie za Mercedesem, więc nawet jakby ktoś zajumał wam ten znaczek, to tutaj światła mają gwiazdy, te gwiazdy świecą jak jedziecie i wiadomo, że to jest Mercedes. No dobrze, to teraz przechodzimy do tej nietypowej rzeczy. O właśnie, o tym mówiłem, klamki. Kluczyk jest w środku, no bo przecież nie będę za każdym razem wychodził z auta z kluczykiem. I co ja mam teraz zrobić? No nie cholery, został kluczyk tam w cup holderze. Może bagażnik chociaż się da otworzyć. O, bagażnik się otwiera, to w razie czego wejdziemy do środka przez bagażnik, ale spróbuję jeszcze raz. Czaicie? Fajnie, nie? Oj, Boże, Boże. O! A ty masz kluczyk, czy co?
No Lenar ma jakieś magiczne umiejętności, żeby nie było, to proszę bardzo. Kluczyk był tam, w cup holderze. Bagażnik mamy otwarty i zostawmy go otwartym, bo przejdziemy teraz do tego, co jest pod maską, więc otworzymy sobie maskę. Pochylimy się nad wyjątkowością tego napędu tutaj, o której Wam wspomniałem, bo mamy tutaj oznaczenie 300 DE, a DE oznacza, że mamy diesla i o zobaczcie, prawie pionowo się otwiera ta maska. Czyli zelektryfikowany napęd. DE to oznaczenie hybrydy plug-in z dieslem, mówiąc krótko. Podstawą tego napędu jest to, czyli znany wszystkim, bo już go testowaliśmy w tym samochodzie, diesel. Ale oprócz tego diesla tutaj mamy jeszcze silnik elektryczny, który ma 129 koni i też 440 Nm. Natomiast moc systemowa łącznie, jak sobie to wszystko na siebie nałożymy, jak weźmiemy sobie pod uwagę to, przy jakich obrotach silników osiągają maksymalny moment i konie mechaniczne, to wyjdzie nam łączny moment 700 Nm i łączna moc 313 koni mechanicznych, więc całkiem nieźle. Jak to skonstruowano? Tutaj konstrukcja jest następująca. Silnik spalinowy, potem w jednej obudowie silnik elektryczny, następnie skrzynia biegów i jeszcze skrzynia rozdzielcza. Czyli cała moc trafia na 4 koła. I to stale na 4 koła, ponieważ na tył 55%, naprzód 45%. Fajne rozwiązanie, ponieważ cały czas, tak jak powiedziałem, moc z obu silników może być przekazywana na 4 koła, czyli kiedy jedziemy w trybie hybrydowym, ale też, ponieważ silnik elektryczny połączony ze skrzynią biegów, to w trybie elektrycznym również mamy napęd na 4 koła cały czas w takiej samej proporcji, czyli 45-55. No więc rozwiązanie naprawdę fajne. Drugi plus akurat tego układu w Mercedesie to jest duży akumulator tutaj z tyłu. Ten akumulator ma prawie 20 kWh pojemności netto, czyli takiej użytecznej do jazdy tylko na elektryce. Jest o 20% większy brutto, a to dlatego, że zostaje nam około 4-5 kWh po to, żebyśmy nawet po wyczerpaniu się akumulatora do jazdy w trybie czysto elektrycznym mogli jechać autem jako hybrydą, żeby nigdy bateria nie zjechała nam do 0%, bo to zmniejszyłoby jej trwałość i jej efektywność. Cały czas jest doładowywana oczywiście z rekuperacji podczas hamowania, a kiedy jest taka potrzeba, to nawet z silnika spalinowego. I w związku z tym, nawet jeżeli rozładujemy akumulator, no to mamy cały czas pełne osiągi, te, które nam gwarantuje Mercedes. A oprócz pełnych osiągów mamy też szybkie ładowanie. Bo gdybyśmy go sobie podłączyli do takiego gniazda 11 kW, jakie tutaj mam w garażu, czyli do siły, do gniazda trójfazowego, to pociągniemy właśnie 11 kW mocy i naładujemy go w 2 godziny. Całą tę baterię, te 20 kWh, czy tam 21, 22, jeżeli nam jeszcze z tych 5% akurat troszkę zeszło tego buforu. Natomiast oprócz tego mamy jeszcze CCS-a. Trzeba za niego dopłacić co prawda 2000 z kawałkiem, ale jeżeli zamierzacie się ładować na troszkę szybciej, bo na przykład pojedziecie sobie 100 km gdzieś dalej, bo zasięg to 97 według Mercedesa i chcecie tam się podładować, to w 20 minut uzupełniacie energię od 0 czy tam od 10 do 80%. 35-40 minut to jest naładowanie go do 100% i znowu macie zasięg na 100 km. Więc wyobrażam sobie, naprawdę już sobie wyobrażam, że w czasach, kiedy pod każdą Biedronką, Lidlem, większym marketem i w każdej galerii handlowej musi być ładowarka, bo przynajmniej jedna do elektryków, bo wymagają tego przepisy, to że taki samochód można użytkować, nie mając nawet garażu i własnego miejsca parkingowego, przynajmniej do jazdy po mieście. Bo jeżeli przejeżdżacie dziennie po mieście 30 km, to ładujecie go jadąc na zakupy przez 30 minut raz na 3 dni. Zaczyna to mieć sens, taki plugin wówczas. A jak jedziecie w dłuższą trasę, to ładować się nie musicie, bo jedziecie sobie po prostu na dieselku. Natomiast, żeby nie było, duży akumulator, dodatkowy silnik elektryczny spowodowały wzrost masy i to o 330 kg względem tradycyjnego diesla. Niemniej, gdybyśmy mieli porównywać moc, no to trzeba byłoby porównać go już z jakimś 6-cylindrowym, na przykład dieslem i tutaj różnica w masie byłaby mniejsza, podejrzewam, że około 150, może 200 kg. Gorzej, że masa wzrosła to jedno. Gorzej, że zmniejszył się bagażnik i to do tego stopnia się zmniejszył, że tutaj pojawił się dodatkowy próg. Zobaczcie. Zastosowali najpierw taką listwę, ale stwierdzili, o musimy zrobić tutaj baterię, to jeszcze drugą listwę ochronną zainstalujmy, bo podniesiono i to o dobrych, no nie wiem, z 20 cm tutaj ten krawędź bagażnika, a jego pojemność spadła z ponad 600 litrów w normalnej E-klasie, znaczy w nienormalnej, bo w Estate,
do w tym wypadku litrów 460. I jeszcze mamy tutaj kable i te kable lepiej zostawić w domu, jeżeli jedziecie na dłuższy urlop, bo zajmują bardzo dużo miejsca. Wówczas musicie też wyjąć wszystkie te szpargały, bo nawet nie ma tutaj jednego małego schoweczka pod podłogą, ani żadnej tutaj szufladki z boku, żadnego schoweczka, w którym moglibyście kupę tych gratów wozić. Co do wykończenia samego bagażnika nie można mieć absolutnie żadnych zastrzeżeń. Przyjemne materiały, nawet tutaj z boku, zobaczcie jakie to jest sztywne, to nie jest dykta, tylko to się porządnie trzyma, plastik dopiero tutaj. Można z tej perspektywy złożyć sobie oparcia foteli. No, więc jak tak złożycie, to powstaje próg, tylko zawsze próg powstaje w drugą stronę, czyli tak jakby to złożone oparcie jest wyżej, a tu jest inaczej. Wyżej jest podłoga, a jak złożymy oparcie, to tutaj jest w tym miejscu ten próg. Niemniej plus za to. Czyli za siedzenia składane tak jak lubimy, pamiętacie, 40, 20, 40 w takich proporcjach, bo przewozimy sobie dłuższe przedmioty bez problemu. No to wiadomo, tak? Nie ma mowy, przez to, że poszedł w górę ten bagażnik. I zobaczcie, dwie duże walizki to jest w zasadzie maks, ponieważ jak nam zjedzie tutaj roletka, znowu ją teraz pociągnę manualnie, to tu prawie nic z przestrzeni nie zostaje na inne graty. Ewentualnie mamy troszkę tej przestrzeni tutaj na jakieś plecaczki drobne. To co? Wymontujemy roletkę, czyli jeszcze raz muszę teraz ręcznie zjechać, wyjąć ją. Druga rzecz, którą też muszę wyjąć to. Czyli siatkę oddzielającą przestrzeń bagażową od pasażerskiej. Fajnie, że jest. Owszem, ale to kolejny grat, który zostanie w garażu, bo przecież nie mam go gdzie przewieźć, jak załaduję samochód bagażami. Ewentualnie mogę dzieciom jadącym z tyłu na kanapie na kolanach położyć. Teraz tak, teraz tak. Tu jeszcze zostaje troszeczkę przestrzeni na jakieś tam plecaczki, może nawet kabinówkę. Tutaj z przodu też na mniejsze, drobniejsze plecaczki, przedmioty. Kierowca nadal ma widok przez lusterko wsteczne na tylną szybę i do tyłu, więc to spoko. No i jeżeli to nam się zamknie, to takie ustawienie jest alternatywą w przypadku dłuższych podróży, zamknęło się bez najmniejszego problemu. Konkluzja jest taka, na co dzień oczywiście Wam wystarczy, bo nawet wózek dziecięcy przewieziecie, zakupy ze sklepu każdego, dłuższe przedmioty z Ikei, jak kupicie coś też przewieziecie, ale jak jedziecie na wakacje w 4 osoby, no to musicie zdemontować, nie ma innej opcji, roletę i przewieźć te walizki po prostu sobie w pionie, w ten sposób na boku ustawione. No kurna, wsiadłem i nie wiem kto tu jechał wcześniej, muszę, to daleko. Dopiero teraz mi tam weszły, dobra, i już jest ok. Zjeżdżamy w dół maksymalnie, tak. Pod udzie mamy super wysunięte, ale fajne ma fotele. Jezu, jakie długie siedzisko, jak to wysunąłem, ale ekstra. No i okej, tak jest w porządku, tak mogę jechać daleko, jest mi wygodnie, mam miejsce na kolana, zobaczcie, prawie mogę teraz je wyciągnąć, nawet mogę się delikatnie podsunąć teraz, w ten sposób. Natomiast powiem Wam, że dziwny ma profil to miejsce tu, poczekajcie, wsiądę jeszcze raz, bo jak wsiadam, to zobaczcie, kurde, trudno mi się w ogóle zmieścić jest tutaj, jak najpierw włożę nogę, bo tu mam kolano, a tu mam tyłek, opieram o słupek B. Więc lepiej wsiadać tak, że najpierw na siedzenie, a potem nogi i teraz już mam miejsca sporo. Przedziwne, powiem Wam. Dziwnie jest to tutaj w tym miejscu wyprofilowane. Tutaj jak siedzę, to jestem na wysokości słupka B, więc tak jakby mały otwór drzwiowy, nie wiem o co kaman, ale wsiada się naprawdę kiepskawo. Ale dobra, teraz tak jak mam ustawione, to tak mogę jechać. Ja nie wiem, co oni teraz robią w tych limuzynach segmentu E, że jest tak mało miejsca z tyłu na kanapie. Tutaj sytuację ratuje profil fotela, ale i miejsca w nowej piątce to jest jeszcze mniej, i w nowej A6 było go stosunkowo mało jak na 5-metrowe auto i 2,90 rozstawu osi. No i tutaj wcale nie jest lepiej. Może mam trochę więcej miejsca na stopy, może ten profil fotela trochę poprawia sytuację, no ale generalnie ludzie, no mamy 5-metrową limuzynę segmentu E, a miejsca jest tutaj tyle, co w niektórych kompaktach marek popularnych. Nie wiem, jak oni teraz projektują te samochody. Dziwnie, co najmniej. Natomiast wygoda kanapy w porządku. Troszkę mógłbym tutaj mieć lepsze podparcie w tym miejscu na uda. To na kolana powiedzmy ok, na szerokość w porządku. Podłokietnik jest wysoko umieszczony, co jest fajne, szeroki i z otworami tutaj na kubki.
znaczy z uchwytami. I to jest super rozwiązanie, bo cały podłokietnik mam do swojej dyspozycji. Oprócz tego mogę sobie w tym miejscu umiejscowić telefon. Niestety nie swój, ponieważ on jest w grubej obudowie. Musiałbym go wyjąć. O, proszę bardzo. I dopiero teraz go umieścić. Wtedy jest w porządku. Natomiast to jest wyłożone na szczęście gumą, więc nie porysuję Wam ekranu, bo to jest gumowane i wtedy dobrze się trzyma. Za to rozwiązanie naprawdę szacun. Działa to i wygląda bardzo fajnie. Jest bardzo praktyczne. Ekstra. Estetyczne, bardzo fajne i miękkie. Zobaczcie, kieszenie w przednich fotelach, żeby można było tam za nimi też coś umieścić. Fajne zagłówki, które są na takim pałąku w tym miejscu. Dodatkowo, zobaczcie, naciskacie i jak to fajnie pracuje, czyli podpiera lepiej głowę pasażera. I nawet od tyłu naprawdę wyglądają fajnie, choć to jest plastikowe, to tutaj to jest bardzo fajny, miękki, przyjemny materiał. To jest prawdziwa skóra, wymaga dopłaty chyba 8000 zł plus 5000 za ten brązowy kolor, ale naprawdę, jeżeli chodzi o wrażenia i takie wzrokowe, i jeżeli chodzi o zmysł dotyku, to jest fantastyczna. Zobaczcie, jak ładnie jest to wyprofilowane, jakie ładne są te rąby i przeszyte, ta perforacja do tego. Naprawdę za skórę w Mercedesie ocena 6. W skali do 6 oczywiście. 4 strefy klimatyzacji możecie sobie tutaj włączyć. Oczywiście, kiedy jest silnik włączony, teraz mamy wyłączony. No i nawiewy. Tutaj centralne, ale też mamy nawiewy w słupeczkach B na tył. Tu mamy wieszaczki. Zobaczcie, jakie są uchwyty tutaj. To nie jest tapicerka, która jest w standardzie tutaj na podsufitce, tylko to jest ten taki nubuk wymagający dopłaty. Mamy pakiet skórzany, co oznacza, że skórą są obszyte nawet rączki. Zobaczcie, jak ładnie wygląda ta lampeczka tutaj. No powiem Wam, że Mercedes potrafi w detale. Potrafi w detale i jeżeli chodzi o wnętrza, to nareszcie poprawił ich jakość, zarówno jeżeli chodzi o materiały, jak i o montaż. Nie można było zawsze tak powiedzieć o Mercedesach, a tutaj wrócili do swoich lat świetności, jeżeli chodzi o jakość tego wszystkiego. Zobaczcie, tutaj to przeszycie, jak przyjemny jest ten materiał. To jest wszystko tutaj, jeżeli nie skórzane, chociaż auto ma pakiet skórzany, więc moim zdaniem jest skórzane, to jest miękkie, przyjemne w dotyku i idealnie udaje prawdziwą skórę. Tu mamy podgrzewanie zydli. Ten panel oczywiście piano, ale no może się nie trzyma jakoś spektakularnie dobrze i najlepiej, ale naprawdę jest estetyczny, ładny. Tutaj ta taka stal szlachetna z taką chropowatą powierzchnią, jak w drogich zegarkach bransoletki mają. Burmester, jak pięknie zaprojektowany głośnik. Tu jest to wszystko nawet miękkie i przyjemne i wygląda jak skóra. Nawet zobaczcie, jak się przyjrzycie, to nie wierzę, żeby to była skóra. Nie we współczesnych czasach, nie dzisiaj, ale nawet fakturę, czyli te takie... No widzicie, jak prawdziwa skóra, te takie przełamania, taka jest faktura tego. Tutaj wyłożone wnętrze calutkie kieszeni w drzwiach przyjemnym materiałem. Wow! Naprawdę wow! I dokładnie tak samo jest z przodu. Drzwi tutaj dokładnie tak jak te tylne. Ładne przeszycia, stal szlachetna, głośniczki, tu miękkie, tu wyłożone. Zobaczcie, fotel. Pomimo już 5000 km przebiegu, nic nie jest spękane. Szok, nie? Ale śmiejmy się, ale czasami odbieramy samochody nowe, które mają 5-10 tysięcy i już widać ślady użytkowania, a tu wygląda to jak nowe. Zobaczymy oczywiście, jak będzie po 50 tysiącach. Ale zobaczcie, tutaj wstawka materiałowa. Tu cały boczek konsoli został wyłożony przyjemną wykładziną, nie ma tu grama plastiku. Nawet to jest takie miękkie w dotyku, jakby było przeszyte prawdziwą skórą, to nie jest plastik. Więc jeżeli chodzi naprawdę o materiały zastosowane do wykończenia, to powiem Wam wow. Oczywiście nie mamy tu podstawowej wersji, bo całe auto kosztuje, uwaga, w tym wydaniu. Panie i panowie, jesteście na to gotowi? Pamiętajcie, 2-litrowy diesel z elektryką, no i z wieloma dodatkami. 542 000 złotych brutto. No Marian, tu jest jakby nie tylko luksusowo, ale też kosmicznie w tym wnętrzu. No materiały, znowu musimy się nad tym troszkę porozwodzić. Kurde, jakie to jest miękkie, jakie to są ładne przeszycia. Zobaczcie, nawet na podszybiu tam postanowili zrobić przeszycie i zrobić to skóreczką, to przeszycie. Więc pięknie przechodzi tutaj w boczek to. No wow, naprawdę wow. Zobaczcie, konsola nie drgnie nawet. Nietypowe dla ostatnich współczesnych Mercedesów. Tutaj drewienko fajne i zobaczcie,
zobaczcie, prawdziwe drewno do tego stopnia, że tutaj ktoś już zdołał je uszkodzić jakimś elementem i nastąpił odprysk tego drewienka, bo wygląda naprawdę fajnie. I działa. Zobaczcie, nawet się fajnie zamyka, nie hałasuje przy tym. Tutaj możecie te cup holdery sobie złożyć, a jak naciśniecie, to z powrotem wracają do swojego położenia. Więc a tego drugiego nie da się złożyć, tylko ten jeden. Ale tu powstaje wtedy więcej przestrzeni. Tutaj nietypowo umieszczone 2 gniazdka USB-C i średnio umieszczona ładowarka indukcyjna, bo tam trzeba włożyć za każdym razem ten telefon, ale jest ok. Schoweczek otwierany na 2 strony, calutki, wyłożony przyjemnym materiałem. No tutaj boczki może nie i trzecie gniazdo USB-C tutaj. Tu nawet to wszystko jest miękkie i przyjemne. Tutaj jest skóreczką obszyte i z pięknym przeszyciem zrobione. Nawet tam, słuchajcie, dotykam pod kolumną kierownicy i to jest miękkie i przyjemne. Jedyne kawałki plastiku, jakie widzę, to tutaj, gdzie nigdy nie dotykacie i nie zwracacie na to przecież uwagi. No, powiem Wam, że jeżeli chodzi o jakość materiałów i wykonania tego, solidność, to jestem pod ogromnym wrażeniem, bo nie zawsze tak było w Mercedesach. To nawet miękkie i przyjemne. Cały schowek, a nie plastikowy. Wow! Naprawdę wow! Zobaczcie, nawet osłony przeciwsłoneczne są zrobione z tego zamszyku, z tej takiej alkantarki. Bo to na pewno nie jest prawdziwy zamsz, tylko właśnie alkantara. Trzyma się to jak należy. Tu jest, to jest jedyny element, który może budzić wątpliwości, bo rusza się i pracuje. Ale naprawdę to jest jedyna niedoskonałość. No za przeproszeniem ekranów, bo tutaj mamy 12 ponad cali, cyfrowe zegary z efektem 3D, który można wyłączyć bardzo prosto. Tu już mamy zwykłe. Tutaj mamy ekran ten główny MBUX, a tutaj mamy jeszcze ekran przed pasażerem, który też można sobie obsługiwać, można słuchać sobie na słuchawkach tego, co on będzie wyświetlał, czyli na przykład jakieś multimedia. No, jest dobrze. Można tu sobie oczywiście zainstalować swoje aplikacje. Można sobie tutaj nawet wprowadzać ustawienia do nawigacji, żeby odciążyć kierowcę, żeby on nie musiał w tym miejscu tutaj tego obsługiwać, tylko prosicie współpasażera, żeby to zrobił i on ma dostęp ze swojego ekranu do tego. Ten duży MBUX, no powiem szczerze, że ja już się przyzwyczaiłem do obsługi tego systemu, bo tutaj absolutnie wszystko robi się już z pozycji ekranu. Nie ma nawet sterowania klimatyzacją. Nawet jeżeli chcecie włączyć odszranianie szyb, czy chcecie włączyć tylnej szyby odszranianie, to się robi to niestety już wyłącznie z tego poziomu. Nawet jeżeli chcecie włączyć, proszę, tutaj, tu jest, i teraz nie chce zadziałać, teraz zadziałało. Właśnie czasami, proszę, no nie mogę wcisnąć, nie? Teraz weszło, widzicie, on czasami się lubi tak zawiesić, teraz nie mogę wyłączyć. Wyłączyło w tym momencie. No więc raz działa, raz nie działa, zdarza mu się po prostu zaciąć delikatnie. No i tutaj jest mnóstwo ustawień, żeby poustawiać pewne rzeczy, no to trzeba wejść, zagłębić się w to menu, ale tak jak mówię, można się tego dosyć szybko nauczyć, bo ten system jest w miarę, podkreślam, w miarę czytelny, natomiast nie wiem, gdzie tutaj się włącza na przykład. Tu jest Digital Vent Control. Mamma mia, jak tutaj narobili tych wszystkich różnych rzeczy. No dobrze, a chciałbym na przykład włączyć, no widzicie, MBUX nam się zawiesił. Fajnie, nie? Raz działa, raz nie działa. Ekstra. To jest fajne, ponieważ przypomina z tabletów wszystkie ustawienia. Mamy YouTube'a, mamy już możliwość instalowania różnego rodzaju aplikacji. No i faktycznie jak wejdziemy sobie w ustawienia, no to mamy dostęp do wszystkich ustawień. Mówię, jeżeli ktoś na co dzień obcuje ze smartfonem na przykład, to się tutaj zdecydowanie odnajdzie, a przecież obcuje dzisiaj ze smartfonem chyba każdy, nie? No ale czemu nie mogę temperatury ustawić? No ewidentnie nam się zawiesiło menu. Głośność na szczęście można też zmieniać tutaj, w ten sposób. Natomiast tutaj, zobaczcie, jest taki mały dzyndzelek. To jest czytnik linii papilarnych. Czyli jeżeli macie kilka osób jeździ samochodem, mają różne swoje profile ustawione, to wystarczy, że przyłożą tutaj paluch i im się wszystkie ich profile, dane osobiste załadują i w komputerze pokładowym i nawet fotel się ustawi pod nich i wszystkie inne ustawienia samochodu, ulubione stacje radiowe i tak dalej. Więc to fajne rozwiązanie. Tryby jazdy. Możemy jechać w trybie battery hold, czyli podtrzymujemy
naładowanie akumulatora. Auto wtedy jedzie w trybie hybrydowym. Możemy jechać w trybie elektrycznym, możemy wybrać sobie tryb typowo hybrydowy do jazdy, ale są też tryby sportowe i tryb indywidualny, który oczywiście sobie ustawiamy tutaj, jak ma nam działać zawieszenie, bo tu mamy pneumatykę i to warto powiedzieć, ta pneumatyka kosztuje około 8000 zł. Jest w standardowym ustawieniu, które można sobie delikatnie podwyższyć, jak na przykład wjeżdżamy w lekki teren, natomiast kiedy jedziemy nieco szybciej albo w trybie dynamicznym, to samochód jeszcze nam się delikatnie obniży. Zakres, różnica pomiędzy maksymalnym i minimalnym ustawieniem to około 3 cm. Natomiast to jest ważny przycisk w przypadku plugina, ponieważ jak go naciśniemy, no to mamy tutaj mnóstwo różnych ustawień. Na przykład możemy sobie zaprogramować, żeby nam bateria do maksymalnie 50% została rozładowana, a potem auto automatycznie przejdzie w tryb hybrydowy. Możemy zobaczyć sobie przepływ, jaki mamy energii, ale oprócz tego mamy na przykład szybkie ładowanie. Jak sobie je zaznaczymy, to będzie tutaj pokaże nam, z jaką maksymalną mocą możemy ładować. Maksymalna, jak powiedziałem, to 55 kW. Teraz pokazuje 43, bo bateria nie jest podgrzana do temperatury roboczej, zdolnej przyjąć te 55 kW. Teraz jakbyśmy podłączyli, to 43 będzie, ale podczas ładowania się nagrzeje, w związku z czym pewnie ta wartość by się zmieniła bardzo szybko. Oprócz tego mamy różne programy ładowania. Mamy standardowy dom praca i każdy z nich możemy dostosować po swojemu. Czyli w zależności od lokalizacji, samochód będzie po GPS-ie ją rozpoznawał, będziemy sobie, proszę, tak, na przykład, i że możemy tutaj odblokować po tym, jak skończymy ładowanie, od razu, żeby odblokował przewód do ładowania. To oznacza, że rano wchodzimy do garażu i nie musimy go odblokowywać go sami, tylko wyjmujemy wtyczkę, co przyspiesza nam proces, ułatwia nam życie. To samo można zrobić w trybie standardowym, standardowego nie ustawimy, to samo możemy zrobić w programie ładowania praca. Przerwa w ładowaniu. Jak wejdziemy sobie tutaj w nawigację, to możemy sobie na przykład wybrać najbliższe stacje ładowania, gdzie moglibyśmy się na szybko doładować. No już wiadomo, że naprawdę na te 100 km warto czasami naładować się w 30 minut na szybkiej ładowarce, bo to będzie bardziej ekonomiczne i cyk. Ostatnie cele, stacje. Proszę bardzo, tu jeszcze jak wejdziemy sobie w ten samochodzik, to można zrobić jeszcze jedną rzecz, bo mamy tutaj trasę i właśnie możemy wybrać sobie stację ładowania, stację paliw, ale mamy też ładowanie, trasa, przepraszam bardzo, i jak wchodzimy sobie tutaj w ustawienia, to jeszcze możemy sobie zrobić jedno. Elektryk w strefach eko. Jak to mamy zaznaczone, to zawsze jak wjeżdżamy na przykład do miasta, gdzie jest strefa czystego transportu, to możemy sobie wejść, wymusić pracę elektryczną. Samochód sam będzie wtedy wchodził w elektryka. Ale mamy też, proszę, hybrid w oparciu o trasę. I to jest bardzo fajne, bo jak mamy standardowe ustawione, to wtedy będzie preferował jazdę na elektryce nawet zawsze, nawet poza miastem i doprowadzał do całkowitego rozładowania akumulatora. Natomiast jeżeli wejdziemy sobie w oparciu o trasę, to włącza nam się bardzo fajna funkcja. Wykorzystanie energii elektrycznej na całej trasie, preferowana jazda na obszarze zabudowanym. Przełączanie programu jazdy elektryk na hybrid, jeżeli cel jest nieosiągalny na prądzie. Czyli auto będzie się dostosowywało zależnie od tego, w jakich warunkach jedzie, czy w mieście, czy poza miastem i przechodziło sobie automatycznie pomiędzy trybem hybrydowym i elektrycznym, tak żeby jak najbardziej efektywnie cały napęd wykorzystać, żeby ograniczyć zużycie paliwa i także jak dojedziemy do celu, będziemy mieli zero w baterii, ale jednocześnie z całej trasy będziemy najbardziej optymalne zużycie paliwa mieli, bo on najbardziej efektywnie wykorzysta cały napęd. Dobra, no to tyle. To teraz można już jechać. Wytłumaczyłem chyba wszystko. Silnik elektryczny jest tutaj stosunkowo mocny, a przede wszystkim ma dużo newtonometrów, bo 440 i czuć już to jest podczas ruszenia, bo naprawdę on przyjemnie ciągnie. W dodatku ma taką fajną funkcję, czyli blokuje Wam pedał gazu w pewnym punkcie. Czyli daje Wam znać, że jeżeli głębiej go wciśniecie, to już włączy się silnik spalinowy. Więc można maksymalne osiągi na nim sobie zrobić, maksymalne przyspieszenie do setki w bardzo wyczuwalny sposób, tak, że nam się nie włączy po prostu motor spalinowy. A mocniej wcisnę i co? I już tam się włączyła spalinka. I słychać to było, i czuć to było, natomiast włączyła się naprawdę bardzo płynnie. Więc mówię, ten gaz fajnie skonstruowano. Niemniej wolałbym rozwiązanie, że po prostu do kickdownu
jak wciskam pedał gazu, to nie włączy mi się silnik spalinowy. Dopiero jakbym zrobił taki kickdown typowy, to wtedy włączyłaby się spalina. Zawias, no pneumatyka, no, on w takich warunkach to po prostu przepływa na tych nierównościach. W ogóle nie słyszycie, świetnie wyciszone podwozie, bo tutaj są takie płyty, są dziury, te płyty są bardzo nierówne, dodatkowo oprócz łączeń są jeszcze pofalowane, stare, złe, brzydkie, a on wybiera te nierówności świetnie. Nawet pojadę troszkę szybciej, to wow! No jednak zawsze w to Mercedes potrafił i potrafi nadal. Hamuje i odzyskuje energię. I to odzyskuje dużo tej energii, bo rekuperacja jest bardzo mocna, ma aż 100 kW. Co to oznacza? To wyobraźcie sobie, że wjeżdżacie na wysoką górę, jesteście na tej górze, macie całkowicie rozładowany akumulator i zaczynacie zjeżdżać z tej góry, maksymalnie rekuperując. Czyli działa rekuperacja z tą mocą 100 kW. To już wyobraźcie sobie, po 10 minutach macie w pełni naładowany akumulator. Można też, przytrzymując sobie minusa, czyli łopatkę z minusikiem, włączyć automatyczną rekuperację. Wówczas ona będzie działała w taki sposób, że na przykład zacznę się zbyt szybko zbliżać do samochodu przede mną, zdejmę nogę z pedału gazu i samochód wie, że się zbliżam na podstawie tego, co odczytał z radarów i z kamer. I uwaga, i zaczyna sobie rekuperować, ale jak już auto to zacznie przede mną się oddalać ode mnie, to on sobie przechodzi w luz, taki bieg jałowy, można tak powiedzieć. I generalnie naprawdę odczucia z przyspieszenia na tym elektryku są fajne, poza jedną rzeczą. Przez to, że skrzynia biegów jest połączona z silnikiem elektrycznym i ten napęd na 4 koła wędruje z silnika elektrycznego, przechodząc przez skrzynię, to nawet jak przyspieszamy tylko na elektryce, to czujemy zmianę przełożeń. Tak jakby chwilowo brakowało mu po prostu mocy. No i rekuperacja, zobaczcie jak działa. Ja nie położyłem teraz nogi na hamulcu, a naprawdę dosyć szybko zwolnił, więc ten automat tej rekuperacji działa świetnie. Taka predyktywna, autonomiczna i rewelacyjnie zdaje egzamin. No powiem Wam, że tak w codziennym użytkowaniu, jak jeździcie głównie po mieście, albo nawet przyjdzie Wam dojeżdżać z takiego Grodziska do Warszawy i z powrotem, na przykład, czyli robić w obie strony 80-90 km, to jest szansa, że zrobicie to na elektryce. No powiedzmy na ostatnie 10-20 km może włączy się Wam ten silnik spalinowy, bo już energii w akumulatorze nie będzie, żeby zasilać auto w trybie czysto elektrycznym, ale wrażenia z samej jazdy na elektryku są na tyle dobre, on jest na tyle mocny, ma na tyle dużo newtonometrów, że nie będzie potrzeby korzystania z silnika spalinowego. No może czasami, jak przyjdzie Wam wyprzedzić jakiś samochód i będziecie chcieli zrobić to sprawnie i naprawdę szybko. Zobaczymy oczywiście jeszcze, jak będzie to wszystko działało i wyglądało na ekspresówce, na którą wjedziemy niebawem. Niemniej takie pierwsze wrażenie tutaj z jazdy po okolicznych drogach jest naprawdę bardzo dobre. Natomiast jak tak zaczynacie jechać, no to wtedy dociera do Was, że jedziecie Mercedesem. Dopóki jedziecie na wprost, to nic się nie dzieje, ale to auto przy takich manewrach to czujecie, jak przenosi masę z prawej na lewą. Jak przenosi na lewą, to ten lewa strona się dociska do podłoża, a ta prawa się unosi. Po prostu jak kuter rybacki na morzu. O, i przenosimy masę. I on na tej pneumatyce po prostu cały czas płynie. Powiem Wam, że na górskich serpentynach to w tym aucie choroby morskiej można byłoby się nabawić. No, ale to też pokazuje, że Mercedes w pewien sposób wraca do korzeni. Chce być postrzegany jako marka luksusowa i jako marka ultra komfortowa. Chce produkować takie samochody, w które wsiadacie i teleportują Was z punktu A do punktu B, niekoniecznie z dużą prędkością, ale w maksymalnie luksusowych i komfortowych warunkach. Zarówno jeżeli chodzi o doznania akustyczne, jak i chodzi o materiały, jak i chodzi o to zawieszenie. Natomiast co do układu kierowniczego samego w sobie zastrzeżeń nie można mieć. Skręcamy nim w prawo, skręca w prawo, w lewo to w lewo. Poza tym, że się buja. W każdym momencie się buja. O, wjeżdżamy w teren zabudowany i rekuperacja od razu wyczuła i zaczyna, zobaczcie, przyhamowywać do 50, a jak osiągnęliśmy tę prędkość 50, to rekuperacja sobie wyłączyła. I teraz, o, już tylko jedzie auto tak jakby na biegu jałowym, czyli się toczy. Fajnie działa, bardzo fajnie działa ta rekuperacja. W zasadzie można to ustawić i zapomnieć generalnie, czy to o korzystaniu z łopatek, czy to o tym, żeby hamować pedałem hamulca. No i ciekaw jestem, jakie będziemy mieli tutaj wrażenia akustyczne, jak sobie wejdziemy w tryb
może nie Dynamic, bo w Dynamicu nie będziemy jechali po autostradzie, ale wejdziemy sobie w tryb właśnie podtrzymania baterii. Czyli będzie nam utrzymywał niskie obroty silnika, ale silnik spalinowy będzie cały czas włączony. Pojedziemy sobie 120 i zobaczymy też zużycie paliwa, jakie będziemy mieli w trybie podtrzymania baterii. Bo to w pewien sposób tak jakbyśmy rozładowali całkowicie akumulator i już wtedy auto pracowałoby wyłącznie w trybie hybrydowym. Więc proszę bardzo, resetujemy i włączamy nasz miernik. Nasz miernik w przypadku Audi A6 z dieslem, które testowaliśmy niedawno, pokazał wartość rzędu czasami 66-67. Tutaj na tej betonowej nawierzchni było 68, jak wjeżdżaliśmy na asfalt to było 66-67. Zobaczymy jak tu. No już widzę, że jest tak o pół decybela lepiej niż w Audi A6 2.0 TDI. No żadne auto nie zrobiło tutaj wyniku pod tytułem 6.5 pokazało na początku. Żadne. Pierwszy jest Mercedes, co prawda wiele tych aut nie sprawdziliśmy, ale i subiektywnie, i na urządzeniu pomiarowym pokazuje, że jest rewelacyjnie wyciszony. 65-66 to słuchajcie, tutaj niektóre samochody 69-70, takie też premium potrafią pokazać, więc naprawdę fenomenalnie wyciszony. A jedziemy w trybie hybrydowym, w zasadzie trybie podtrzymania baterii, czyli ten ładunek cały czas tam pozostaje nam taki, jaki byśmy chcieli, żeby został. No i spalanie naprawdę robi robotę. Hybryda z dieslem ma sens. Jeździłem GLE wcześniej, też miało chyba oznaczenie 300D, ale to było kilka lat temu. To była trochę inna technologia i ten samochód mnie nie zachwycił. W tym aucie poprawiono absolutnie wszystko, jeżeli chodzi o działanie całego układu i napędu hybrydowego. Jestem zaskoczony. 5,3 teraz. Powiedzmy, że to będzie 6 litrów przy 120, niech to będzie 7 litrów przy 140. Jak na plugina to są zajebiste wartości. Szkoda, że zmniejszono zbiornik paliwa z 66 do 50 litrów w pluginie, bo w normalnym dieslu macie tam 60 litrów. Więc no wow. To pozostaje nam jeszcze jeden sprawdzian pod tytułem 0-100. Według producenta ma to zajmować zaledwie 6,7 albo 6,8 sekundy, czyli poniżej 7 sekund. Niezły rezultat, biorąc pod uwagę, że auto dźwiga na swoich barkach dodatkowe 330 kg względem zwykłego diesla. No ale też pamiętajmy, że A6, którą ostatnio testowaliśmy, ze zwykłym dieslem zrobiła 7,2 sekundy, czyli tylko pół sekundy gorszy czas by miała. Zobaczymy, jaki realny będzie w tym wypadku. No to jedziemy tak. O, ale szarpie skrzynia. Prawie 7 sekund. 6,96. I jeszcze nazad wracając, zobaczymy, bo Audi w tę stronę zrobiło 7,3. No teraz dopiero jak jedziemy 0-100, to na początku słychać ten silnik, że to jest dieselek. Natomiast poniżej 7 sekund to i tak dobry rezultat. Brzydko pracuje skrzynia przy tej zmianie przełożeń. Niestety, i to musimy powiedzieć. Też 7,06 w drugą stronę. Więc zobaczcie, dorzucili tutaj ten silnik elektryczny, mocny i sprawny, bo w elektryce to auto jeździ sprawnie. Silnik sam w sobie diesla ma prawie 200 koni, bez 3 kucy. Ma dużo newtonometrów, bo 440 versus 400 w Audi. Ale przez to, jak ciężki jest ten samochód przez akumulatory, on waży 2 tony 400 prawie, 2 tony 370, no to te osiągi są dokładnie takie jak w A6, w Avancie, która waży 2 tony, która ma 204 konie z 2.0 TDI i nie jest wspomagana tak mocnym silnikiem elektrycznym, tylko zwykłym silniczkiem z mild hybrid. I co? 0,25 udało się urwać Mercedesowi z wyniku Audi, więc nieznacznie lepszy wynik, a odczucia z przyspieszania w Audi są znacznie lepsze, takie subiektywne. Skrzynia mniej szarpie, płynniej wszystko to samochód robi i jeszcze ma tą taką procedurę startu, gdzie naprawdę Was wyszarpuje, tutaj tego nie ma. To teraz zrobimy jeszcze jedną rzecz. Sprawdzimy przyspieszenie na samym prądzie, no bo przecież to też jest istotne, jak kupujecie plugina, po to, żebyście chociażby wjeżdżając na ekspresówkę
mogli sobie pojechać tylko na prądzie, na przykład rozpędzić się do 120, to zobaczymy, jak on szybko to zrobi w trybie elektrycznym. O Jezu, z prądu lepiej wystartował niż ze spalinowego razem. O ja. No i czuć zmianę przełożeń. Już mam pedał tak wciśnięty, że widzicie 100% power wykorzystuje. No, nieźle jest. Już 95. Jedzie. O, seteczka. Seteczka, moi drodzy, w 15,4. No nie jest to wynik powalający jak na współczesne czasy. Już samochody, które testowaliśmy, pluginy robiły od 10 do 12 sekund. Na przykład niektóre Audi hybrydowe robiły nam 12 sekund pluginy, a na przykład Lexus RX 450H albo NX 450H w dyszce się zamykają, więc są znacznie sprawniejsze elektryki w tamtych, no ale też widocznie dźwigają mniej na swoich barkach, albo ta skrzynia biegów tutaj bardzo spowalnia ten samochód, te przełożenia. No więc jest tak 15 sekund. Z jednej strony do miasta wystarczy, ale z drugiej strony no, nie jest to taki wynik, którym można byłoby się chwalić. Jeszcze raz to zrobimy. Reset i tylko na prądzie. Trzeci bieg. I to 4 razy zmienia bieg. 15-23 po raz kolejny. Więc ponad 15 sekund 0-100 w przypadku Mercedesa, Benza E300 DE, Formatic Estate EQ Hybrid. EQ. No drogo jest jak szczerze mówiąc. Diesel kosztuje 317, gdybyśmy go wzięli z napędem Formatic, a tutaj mamy ponad 350 tysięcy. 30 koła dopłacacie za możliwość jeżdżenia na elektryce po mieście i za mniejszy bagażnik, i za mniejszy zbiornik paliwa, za ciut wyższe spalanie w trasie, no bo ciągniemy trochę więcej, i za takie sobie osiągi, biorąc pod uwagę to, że mamy ponad 300 koni mechanicznych, że tutaj mamy 2 silniki i to powinno działać wszystko sprawniej. Więc jest to autofanaberia tak zwana. Jeżeli naprawdę po mieście chcecie sobie jeździć na elektryce, a w trasę mieć samochód spalinowy, to tak. I nie zwracacie uwagi wtedy na pieniądze i te 30 tysięcy złotych więcej to Wam po prostu zwisa. To okej, to w porządku, to jest fajna opcja, bo komfort jazdy w elektryce tutaj jest fenomenalny, rewelacyjny. Nawet jak widzicie, ja teraz jadę sobie ekspresówką na elektryce i jest petarda. Niczego mi tutaj nie brakuje. Jest pizza z Da Grasso, siedzę sobie, film obejrzałem, ten, wiecie co, jadę sobie tym Mercedesem E-klasa, więc tak, to wtedy tak. Natomiast z czysto ekonomicznego punktu widzenia ten samochód po prostu nie ma sensu. Zdecydowanie lepszą opcją, jeżeli dużo jeździcie, będzie po prostu zwykłe E220D, które ma 197 koni, ma mild hybrid, bardzo podobne i zbliżone osiągi. Tam też jest świetnie wyciszony ten diesel. Ono też zagwarantuje Wam tyle komfortu. Nie musicie go tak na maksa dopychać kolanem, jak tego, jeżeli chodzi o wyposażenie. Zamkniecie się w kwocie dobrze poniżej 400 tysięcy złotych z taką wersją, która sprawi Wam dużo frajdy, zapewni Wam komfort. To, co mi się nie podoba, jest za wolny na elektryku. To jest raz. Drażnią mnie tutaj cholernie te klamki. Nie podoba mi się to, że o ile w środku zachowano naprawdę super jakości materiałów i montażu, no to z przodu to skrzypienie tego całego grilla, ja wiem, że tam nikt nie podchodzi i nie maca, ale jak pół bańki płacicie za samochód, to on powinien być perfekcyjnie wykonany, naprawdę w detalach, nawet w takich detalach jak LEDy, podświetlany grill, gdzie widać, że już tam zaszły wilgocią po 5000 kilometrów. Natomiast generalnie jest to samochód, w który wsiadacie, który Was odpręża, który jest luksusowy i który jest cichutki i komfortowy. Wsiadacie, jedziecie 1000 km i wysiadacie bardziej wypoczęci niż do tego auta wsiadaliście. I nieważne czy to jest w hybrydzie, czy to jest w dieslu. Po prostu nowa E-klasa tak działa z każdym napędem.